Jeśli chodzi o problemy, z którymi teraz walczy Magic, Hobbit to wciąż będzie za mało. Wszyscy fani Magica dobrze zdają sobie sprawę, że Universes Beyond jest konceptem bardzo kontrowersyjnym. Jakiekolwiek jednak macie zdanie na temat Universes Beyond, to trzeba przyznać, że w to lato, czyli w lato 2026, Wizardzi zaserwowali nam danie, które chyba powinno trafić do gustu w każdego. Czyli wracamy do Śródziemia, ale już nie jako Władca Pierścieni, tylko bardziej w klimacie Hobbita. I oprócz tego, że Hobbit jest oczywiście lubianym tematem, w który chcą się zagłębić zarówno kolekcjonerzy, komanderowcy, jak i wszyscy ci, którzy lubią Magica w najróżniejszych formach, no to jedna rzecz związana z Hobbitem bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Aczkolwiek, i o tym też dzisiaj chciałem sobie z Wami pogadać, wydaje mi się, że jeśli chodzi o problemy, z którymi teraz walczy Magic, Hobbit to wciąż będzie za mało. O jakich więc problemach tak naprawdę mowa? Co może być nie tak z marką, która rozwija się bardzo intensywnie i dynamicznie? Ciężko powiedzieć tak naprawdę, czy to, o czym chciałem z Wami pogadać, jest problemem per se dla Wizardów, ale na pewno jest problemem dla wielu fanów. I tym problemem jest po prostu wymierająca forma spędzania czasu, jakim było granie Limited, a właściwie draftów. Pewnie większość ludzi zainteresowanych Magiciem, a to większość trafia właśnie do tego wideo, zakładam, że ma pewną wiedzę na temat tego, jak wygląda draft, ale myślę, że 30 sekund możemy na to poświęcić. Draft jest rodzajem takiego mini turnieju z założenia typowo 8-osobowego, w którym każdy z graczy otrzymuje 3 boostery, następnie każdy otwiera pierwszego boostera, wybiera sobie kartę, podaje w lewo, odbiera kartę od zawodnika czy zawodniczki z prawej strony i dokonuje tak naprawdę tego procesu budowania talii. Za moich wczesnych czasów magicowych, czyli całe liceum i studia, drafty były zdecydowanie najbardziej popularną grą grania w Magica, która łączyła ze sobą atrakcyjny format takiego mini turnieju, więc była competitive dla ludzi, którzy lubili po prostu trochę się powysilać. Jednocześnie była też grą o relatywnie niewielką stawkę, no bo drafty tak naprawdę przez kilkanaście lat zamykały się w przedziale 40, 50, czasem 60 zł. Dzisiaj z wielu powodów, inflacji, ceny produktów, MSRP, dodatkowego taksu narzuconego na sety Universes Beyond, cena draftów skoczyła bardzo do góry. Ale wydaje mi się, że to nie tylko cena skacząca do draftów spowodowała, że drafty stają się powoli bardzo wymierającą formą grania w Magica. Co mam przez to na myśli? W większości sklepów w dużych miastach drafty Magica odpalają się sporadycznie. Jest to event kalendarzowy, który na przykład wydarza się co tydzień. Oczywiście są takie community, w którym to się odbywa, ale nawet u nas najbardziej zdeterminowaną grupą drafterów są cubowcy, czyli granie draftów jakby z predefiniowanej puli kart znanych z Magic Online, czy później z Magic Arena. Dzisiejsi odbiorcy Magica, pomimo tego, że bardzo chętnie wydają pieniądze na ten produkt, nie biorą udziału akurat w takich aktywnościach jak draftowych z kilku powodów. Pierwszym z nich jest choćby forma zabawy z Magiciem, jaka upowszedniła się dziś wśród ludzi, którzy po prostu lubią w tego Magica grać. Ludzie odchodzą od formatu competitive i nie chcą za bardzo takich gier, w których trzeba się bardzo spinać na wynik, jakieś pytania do sędziego, wyjaśnianie zasad, misowanie triggerów. Innym problemem, który powodował, że te drafty się też nie odpalały w poprzednich dodatkach, było przede wszystkim to, że te dodatki były po prostu średnie do limited. Co mam na to na myśli? Limited, czyli granie limitowaną pulą kart. Drafty są jednym z przykładów takiego formatu limited. Innym jest sealed, czyli otrzymujesz 6 boosterów i z tego budujesz talię. Tak czy inaczej, jedna i druga forma gry, czyli limited, bardzo mocno cierpiała w ostatnich dodatkach poprzez to, że były to dodatki po prostu niezaprojektowane do gry do końca limited. Te dodatki są już od wielu lat i to nawet game design
design Wizardów przyznaje, są projektowane zgodnie z pewnym szablonem. Sety więc przypominają bardzo mocno siebie nawzajem, a co więcej power creep powodujący ciągły wzrost jakby jakości, którą prezentują ze sobą poszczególne karty. Bomby stają się coraz mocniejsze w najróżniejszych dodatkach. Karty projektowane pod Commandera wypaczają rozgrywkę. Cały szereg tych problemów powoduje, że ludzie po prostu przestali grać w drafty. I co ma do tego wszystkiego Hobbit? Więc Hobbit oprócz tego, że jest bardzo fajny klimatycznie, i przyciąga masę ludzi, którzy już trochę o Magicu zapomnieli, no to jest też fenomenalny, moim zdaniem, jeśli chodzi o Limited. Jest bardzo dobrze zaprojektowany, karty są ze sobą bardzo synergiczne, mimo że dodatek jest mały i mamy tylko 5 par kolorystycznych, czyli no, jednak ta powtarzalność pewnie będzie uderzała dużo szybciej niż w innych dodatkach, gdy tych par kolorystycznych mamy 10. No i moje zdanie jest takie, że pomimo tego niestety, że Hobbit mógłby być takim duchem wskrzeszenia w Limited, w granie Limited, w kulturę grania Limited, przywrócić Limited do sklepu, no te inne czynniki, jak choćby cena, tak, albo preferencje graczy, no nie jestem tutaj szczególnie optymistyczny, że nadchodzą jakieś bardzo dobre czasy na Limited. I wydaje mi się, że Wizardzi również zdają sobie z tego sprawę. Projektując takie produkty jak na przykład Draft Night, czyli drafty stworzone dla 4 graczy, a nie 8. Próba zejścia z tym progiem graczy, których musimy zmobilizować w jednym miejscu i w jednym czasie do zagrania, z 8 do 4 jest ciekawym kierunkiem, któremu ja również dałem szansę. Czy będzie to produkt, który wejdzie gdzieś do mainstreamu? Nie sądzę. Wydaje mi się, że dla tych graczy, dla których drafty nie są atrakcyjne, drafty 4-osobowe nie są atrakcyjne jakoś bardziej. Natomiast dla ludzi, którzy lubią drafty, no to jest to takie 40% przyjemności z grania drafta, tak? Tworzenie jest dużo mniej przyjemne, później rozgrywka jest dużo mniej wymagająca. No i znów wychodzi jednak cena tego boostera, która przekłada się na to też na koszt drafta, który jest stosunkowo wysoki. Bardzo, bardzo liczę na to, że kultura grania Limited wróci i znów znajdziemy graczy, którzy będą bardzo odnajdywali w tym dużo radości. I kibicuję takim dodatkom jak Hobbit. Może jest to pierwszy kawałek domina, który zaniesie zmianę. Tak naprawdę być może pojawią się kolejne dodatki i ludzie, którzy polubili Limited, na przykład z Cube'ów, Areny, no jednak wrócą do tego typu rozrywki. Natomiast to, tak jak mówię, no, wymagałoby to trochę zmiany profilu klienta, który w tej chwili jest bardzo mocno taki casualowy, commanderowy. Wizardzi zdają sobie z tego sprawę. No i też z myślą o takich graczach większość dodatków jest tworzonych. Ale Hobbit jest tworzony z myślą o wszystkich, więc jeśli nie mieliście jeszcze okazji zagrać, gorąco polecam. Bardzo fajnie zaprojektowany dodatek. Korzystajcie więc i dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba Hobbit i czy i Wy macie trochę sentymentu do draftów, które no, nie odpalają się już teraz tak często jak kiedyś. Koniecznie dajcie znać. Trzymajcie się.